Które to było? Było to. Dobrze. O kurczę, powiem wam, że prawie nic nie uciekło teraz. To jest ciekawe zjawisko. W sumie to nie trzeba było do tym powiedzieć. I o co w tym chodzi, nie wiadomo. A za to patrzcie, że ten wąż, co zakuty miałam, to już całkowicie puszcza tutaj. Nie, jeszcze dokręcić, bo to może być niedokręcone. No nic. Jeszcze tylko pójdziemy dookoła, przejdziemy. Sprawdzamy łańcuchy. Od razu do startu. Jest tutaj wszystko ok. Co to tak w ogóle w powietrzu? To jest mgławe tu jeszcze? Co to jest? To jest alles gut. Dobra. A nie drgnął. A właśnie. To już hamulec spuścimy, nie? Gdzie ten hamulec tu? Te łańcuchy. W sumie teoretycznie nie ma co sprawdzać, bo dzisiaj był TIF przecież. Czy wczoraj. W razie czego to ratujcie. No dobra, żyję, nie trzeba mnie ratować. Generalnie to jak widzieliście, po prostu im padł alternator, bo nie mieli prądu i widzicie, gonicy przyjechali na ekipło, więc mogę będziemy wycofać. Schować się z powrotem. Ach, Volvi to ma te światła, nie? LEDowe. Jak fajnie widać. W sumie nie widać, ale może coś widać? Dobrze, mamy ostatni etap, mianowicie przygotowanie trasy przejazdu. Wbicie sobie do TomToma. Tutaj sobie wbiłam wcześniej w aplikacji TomTom Go Navigation. W tym, jak mam właśnie ten, teraz wam pokażę. O, widzicie, tu jest ta taka nawigacja, co jak leżę w łóżku, to sobie pogrzebię, posprawdzam, żeby sobie zaplanować lepiej i tak dalej. Natomiast tak na stałe, to jeżdżę na tym TomTomie. Ale ten mi bardzo często służy w planowaniu trasy. No dobrze. Tu jest to zezwolenie. Tu jest zezwolenie. Zezwolenia teraz są w telefonach. Jak odchodziłam z gabarytów powoli, to wchodziło. Teraz już widzę całkiem i bardzo dobrze, bo te zezwolenia to przecież są książki. Czy chłopaki już są, czy nie? Jest tu może ktoś na radiu? Mamy A4 i zjeżdżamy na B15. To B15 to jest zaraz tutaj, prawda? Tutaj było, prawda? Tak, B15 i wtedy na S122. Czyli to tak robimy. Tu mam zezwolenie, widzicie? A tutaj mam nawigację, to sobie zaznaczę o ten punkt tutaj. Dodaj postój. Czyli ten pierwszy punkt już mamy zaliczony. Tu jest zwierzchnia w tunelu. Więc by się było ciężko tutaj wcisnąć. I teraz tak. Dalej mamy tutaj 4 cały czas. A my według zezwolenia jedziemy tak 4 i wtedy do Krojca z 9. Czyli to jest 4, to jest 4, czy to jest... Gdzie jest 9? Jezu, aż tutaj, patrzcie, musimy nadrobić.
Tutaj to w ogóle jeszcze taki motyw jest. Z takiego kwiatuszka możemy się strzelić. No, tak. Tak to ma wyglądać. No widzicie? Tutaj musi być jakieś ograniczenie, bo trzeba pamiętać, że mamy ponad 100 ton. Musimy takie coś zrobić. I wtedy właśnie jedziemy... Ojcie, gdzie mi to uciekło? Jedziemy do 14 już, nie? To jest 14, prawda? Tak, i tu zjeżdżamy normalnie. No B6 to gdzie jest? B183. Jest B6, ale co to ma do tego? Gdzie jest B183? Czasami to nie jest łatwe zezwolenie przeczytać, wiecie? I wprowadzić. Coś tu na pewno nie odwalamy. TTA2. To wtedy jedziemy nie tak, 14, tylko jedziemy o tędy. I drogą numer 245, tak? Tak. Czyli tutaj mamy zjazd. Czy to jest tak, czy nie tak, według Was? Tego do końca nie czaję. Nic, przyjdą piloci, będziemy jeszcze rozmawiać. Oni tam jeżdżą cały czas, to... No, to mi wygląda, że to ma wszystko sens. Takie coś. Dobra. Ej, nie tu. A idzie, jak to jedną ręką zrobić? Wiecie, że w radiach można zmieniać frekwencję? EU, dobra, już wiem. EU. I teraz jest dobrze. I teraz trzeba wyłączyć. Już jest EU. Jeszcze kanał zejdę i dobra. Jest już ktoś na radiu? Powiem Wam szczerze, że mi się z tego wszystkiego zimno zrobiło. Trzeba się ubrać. Muszę sobie kupić mundurek. Taki odblaskowy do jazdy na noc. O, 20 zł znalazłam. A mi brakowało ostatnio. Znaczy nie, że brakowało, tylko że trzeba było dać na tym za prysznic. Teraz już mi będzie cieplej, to jest dłuższe. Powiem Wam szczerze, że trochę przytyłam. Co się schylę, to mi ze wszystkiego brzuch wystaje. Niedobrze, niedobrze. Będzie osoba, ale z tego co widać całkowicie schowany z drugiej, prawostronna czysto. Nie ma, nie jedno to menu było. Nie widać, żeby coś się udaje. Jedziemy. Jakoś się nam udało wjechać tu. No i to jest Drezno. Pierwszy zestaw ma 660 koni, Volvo FH16. Takie to już ma najechane ponad 700 000. I w manualu nawet jest. Także musiałam troszkę wyhamować, bo mój Volvo jest 750.
i w iShifcie. A już można z powrotem wyjść. Jawohl. Dienstag. Jawohl. No dobrze. Trochę się zastałam, ale fajnie. Poza tym, że czuję, że się przeziębiłam. Dzisiaj jak sprzątałam, to mi jakoś tak gorąco było i potwierałam okna, bo mi było gorąco. Czuję, że coś tu się dzieje na płucach i w gardle. No więc generalnie na takie okazje, gdy się dzieje coś złego, to proszę Państwa, ja mam witaminę C w dużej dawce, więc jak to mówią po śląsku, wychlipiemy. Wyciągnęłam jeszcze się, gdzie wyciągnęłam? A, tu, taka. No taka. Wypijemy zawczasu, może coś pomoże. Gdzieś jeszcze muszę znaleźć sobie, znalazłabym sobie jeszcze Amol, posmarowała się tak na płuca. Sikać mi się chce, ale wszyscy łażą. Weź się i wysikaj. Pina to sobie pójdzie i popoczy, on się ma to gdzieś, nie? A ja? Inna kwestia też taka, że schłodniałam. Więc zrobię sobie kanapkę wcześniej już. O! Roztopiło się. No dobrze, będzie się tam przesmarować. Więc tak, chleb. Czy wiecie, że to jest chleb, który ja sama piekłam? I to na zakwasie. I jest zawalisty, powiem szczerze. Jakbyście chcieli sobie sami zrobić chleb na zakwasie, to polecam, żeby kupić sobie zakwas od sprzedawcy na Allegro, co się nazywa spiżarenka. I ten zakwas żytni z mąki 720 żytniej jest taki. Już kilka razy kupowałam i te zakwasy różne były od różnych sprzedawców, ale powiem Wam, że ten jest po prostu tak fajnie wytrenowany i ja go dokarmiam co kilka dni w proporcji 1 do 5. Jedna kromka mi starczy, nie? Jajka sobie gotowałam rano. Ja już dobrze wiem, że jak gotuję jajka, to nie tak 3 jak na raz jem, tylko od razu trzeba 6, bo ja je w ciągu dnia zjem.
Ja to jestem jajkowy potwór. Teraz jeszcze mamy 10 km coś do pauzy, ale ja może po prostu zgaszę światła, pójdę, się załatwię i wtedy znowu oświecę. Nie mam soli. W ogóle w aucie nie mam soli. W ogóle to wymyśliłam, teraz do tego swojego koca nałożę biały, kremowy i później granatowy. Generalnie to żarty się skończyły z tym kocem. Jak już mam włóczkę, teraz uważam, że najlepszym wyborem byłoby, gdybym wzięła błękitny, różowy, taki delikatnie fioletowy i zrobiła kilka takich przemieszanych pasków. Wyglądałoby pięknie i spójnie. Ale mi coś strzeliło do głowy z tym czerwonym. No i mam czerwony, oczywiście mogę odesłać, ale jestem w trasie i chcę wykorzystać swój czas. No więc będzie fioletowy z czerwonym i jeszcze z jakimś, nie wiem jakim, zobaczymy. Ale muszę szybko podjąć decyzję, bo wtedy to mi panie szybko wyślą. Tak, żebym w środę mogła z paczkomatu odebrać i dalej mieć w trasie i ewentualnie coś zwrócić. Coś czuję, że ten zielony zwrócę i złoty chyba też, a zamówię chyba biały i granatowy. Będzie takie... takie. 1 0. Dobra. Jak tam pani Iwono, bo ja mam... Panie Stepie, 45 skoczy 6, startujemy. No to jak skoczy, to melduj. Melduję, że wskoczyło 6. To ruszamy. Fallen? Jawohl, Fallen. Hej Julia! Jestem. Z tyłu mamy ciemno, możemy wyjeżdżać nawet. Raz na dwa możemy. Daj jeszcze jeden do lewego, bo ty się tym prawy się gdzie kończy, znalazłeś. Proszę bardzo, mamy. Mamy pilotkę dzisiaj w konwoju. Tak w ogóle. I to też w tagu. Julia, a ty w ogóle jak długo jeździsz już? Rok O kurde, to już kawałek. od czasu. I co, podoba ci się cały czas? Pewno, że tak. A dali ci w kość na początku? No nie, no to rzucali mnie tak na głęboką wodę, no ale dzięki temu to się czegoś nauczyłam. No, tak to jest na gabarytach. Także dziewczyny, jak chcecie pracować na gabarytach, no to patrzcie. No i nadeszła chwila prawdy. No zobaczymy, czy dla nas będzie miejsce. No właśnie godę mówię, że nadeszła chwila prawdy, nie? Już widzę, że chyba plandeki trzeba będzie wyciepać. Okej? Nawet nie trzeba będzie wyciepać, bo tu na końcu stoją dwie, a tam z przodku je pusto. Jeszcze będzie jedna lampa, obserwujcie jak my tu będziemy do niej daleko, wiesz? No przejdzie, dawaj, możesz jechać. No spokojnie. I za lampą. Krawężnika masz jeszcze takie 10 cm. Chcesz tak? Oj, no deseczka sobie ciągnę jakiś metr, jeszcze cofnę wsunania wiada, wiesz? Dobra. Witali, jest ok?
Yep. Super, Boss. Gut, danke. Kannst du mir mal bitte deinen Kilometerstand geben? Ja, 23940. Da wyciągać pałkę. 23940. Richtig. Danke. Wann geht's morgen weiter? 22 Uhr? Ich weiß nicht. Estep? Die Wohner-App ist gerade draußen. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung. Ich kann nicht, welche Uhr wir haben Polizei. Moment, App kommen gerade. Trzeba się ubrać i trzeba udało się jeszcze trochę schować, ale ten pilot nic nie mówił, jakiś taki. To jest policja. A, okej. Ja. No, mam tam do ciebie tak z metrem półtorej luzu, żebyś się cofnął, wjechał na klocek. O, masz ze 3 metry. No, to spoko. Tak jak za dawnych czasów o 9 się obudziłam. No i ja naprawdę nie żartuję. Dzisiaj podejmę decyzję co do kolorów. Jesteśmy na kokarnie. Prysznic numer 2, 4,5 euro. Oj, no. 4,5 euro. Prysznice kosztują teraz. Aha, to są dwa, dobra. To tak, o, książka motorna. No ale patrzcie jak czysto. No, co tu się nie robi? Coś się poprawia. Teraz też jest południe, więc jest dużo mniejszy ruch. Wieczorem pewnie aż tak czysto nie jest, ale i tak nie będę narzekać na siłę. Podoba mi się. Szyba, patrzcie jaka czysta. Widzieliście taką szybę czystą szybę? Ej, patrzcie, ona nie gryzie. Ale zapaliście, ja myślałam, że ona mnie pogryzie. Znaczy, że mnie ten mop pogryzie. Wow. A i sam nie gryzie. Fajny ten mop. A teraz oczekuję na wyrazy dumy, gratulacje i tak dalej. Tam jest McDonald's, a ja zrobiłam sobie sałatkę. Tu jest papryka od mojej mamy z ogródka. Tu są sardynki, które są zdrowe. Tam jest fasola, tu jest jajko i tu są jeszcze orzechy. I oliwa na tym jest. To jest zdrowe. A można było iść do McDonalda. I nie poszłam do McDonalda. Jem kolorowe warzywa. To jest ten moment, proszę Państwa, że trzeba zacząć myśleć o kawie. Przez weekend myliłam. Nie jest tak, że mi się nudziło, ale... Co? Wiem, że sypuję tutaj dużo tej kawy, ale ona jest grubo mielona. Ten młynek grubo mieli i powiem Wam szczerze, że ta kawa wciąż wychodzi słaba. Więc nie wychodzi taka siekierna, jak wygląda. Idę teraz już na pole, wiecie co zrobić? Tylko składać pachołki, bo pachołki mam wystawione. Wszyscy gotowi? Można zaczynać! Jest za 10:10, normalnie to się wyjeżdża punktualnie, ale dzisiaj wyjeżdżamy 3 minuty szybciej, bo mamy policję o 22 na zjeździe. Kazali być. To jest tak, że tą policję melduje się dużo szybciej, znaczy zamawia się, no i się dzwoni później jeszcze tego dnia i się tam już umawia i oni dają konkretne wskazania. No więc daje takie wskazania, że 22 na zjeździe, ein, zwei Polizei. Będziemy tam. Grzeję kawę, więc dzisiejsza nocka powinna być w miarę krótka. Jest kulturalna, pokażę Wam tak na szybko w moim tomku. Trochę zjeżdżamy na lądówki. Nawigacja, której tak sobie można fajne punkty ustawiać, to podstawa w gabarytach, bo tutaj to czasami cuda świata się wyprawia. Jak się patrzy na to, którędy się jedzie, to sobie człowiek myśli,
Czy tam na pewno wszystko jest ok w głowie? Tak normalnie to nikt by tak nie jeździł, no ale to właśnie kwestia jest wagi. Ponad 100 ton i jednak bardzo duży procent wiaduktów, mostów na autostradach w Niemczech jest starych, z lat 70. No i powiem Wam szczerze, że to nie jest tak, jak się wydaje, że gabaret, jedzie się, wszystko ok, ale to naprawdę robi różnicę. To jest ta ciężarówka waży tyle, co 3 standardowe ciężarówki załadowane na 40 ton. Powiera, to mogę do ciebie cofnąć. Go najrzyj na radiu. Jestem, dawaj. Dajesz jeszcze no z pół metra, tak żebym się nie bała. No jeszcze trochę możesz. Już się boję teraz, Estep. No jeszcze mogłeś. Już nie cofnę. Tam widzisz mój żładek, nie? Te śmiecie, żeby na krawężnik nie wlazł. No, masz tak teraz z 30 centów. Dobrze. Teraz jesteś bliziusieńko, Estep. No, dobrze. Nie wiem, czy nie ryzniesz ostatnią osią. Spać. Julia Cię przyjmuje? Przykro mi. Zrozumiejcie teraz. No dawaj, jedziemy. Tu latarnia bezpiecznie. I podziękował. Vitali, bist du hier? Jo, sieht Spaß, ganz weiter. Alles gut? Jo. To mój pilot to jest taki cichy, nic się nie odezwie. Się musi domyśleć, czy dobrze, czy niedobrze. Spaß, bis weiter. Ja, bis raus. Ja bym ciągnął dalej, od razu możesz ten pierwszy, jak patrzę co tam dalej. Od razu noga możesz. No dobra, jedziemy i zaraz policja będzie już tutaj. 2,5 km do zjazdu. Jest policja. Czasami jest tak, że oni generalnie już mają wszelkie dokumenty dostarczone wcześniej, więc czasami jeszcze chcą sobie obejść zestawy, popatrzeć. Czasami do tego przychodzą i mówią na przykład, że chcą radio przynośne od kogoś, a innym razem robią kontrolę. Trzepią od A do Z. Łącznie z certyfikatami na łańcuchu. Trzeba jeść. Momenty do kontroli. Jakie? A Wemax. O Boże! Dobra, to w zezwoleniu. I tylko numer zezwolenia. I chyba tyle będzie. Dawniej te kontrole robili. Ja się cieszę, że teraz nie robią. Wszystko człowiek ma ok, ale wiecie jak to jest. Przyjdzie policjant, powie, że mam odwrotnie gabarytki założone. Bo de facto mam, ale według mnie tak to ma większy sens. Bo ładunek jest taki tak dosyć wysoko. To mi się zdaje, że to lepiej oznacza. Ale jakby chcieli, piloci BF4 się dowalili ostatnio, ale stwierdzili, że skoro Dekra to zaakceptowała, to znaczy, że jest ok. Jest niemieckie posłuszeństwo i hierarchia. Hierarchia może nie, bo Dekra i BF4 to co innego przecież. No. I co tam z przodu widać? Ach, Estep pewnie tam jeszcze z nimi gada, tak? Dokładnie. Będziemy jechać. Gut. Dobra, będziemy ruszać. No to jedziemy. Olek, targaj to w górę. A czerwonych nie stowimy, chyba że oni staną, nie? Dobra. Powiem Wam, że nie jest to łatwa droga i tyknęłam jeden znak gabarytką. Przy małej prędkości nic się nie stało, ale tyknęłam. Prawo, lewo, cieśniutko i tak widzicie, na zakręcie nie wcelowałam. No ale nic. Ładunek jest cały, wszystko jest całe. I trzymajcie, żeby tam sobowka i go nie wyjechało. Ej. Ale za Tobą. A wy do jaja. To mnie nie przejedziemy, bo już to widzę. Nie ma szans. Co tam jest?
To nie ma szans, żeby my się minęli. Nie, nie moja. Oni mają 3 km do cofania i tyle. My po tych zakrętach nie będziemy cofać, nie? Wiecie co, ale jaja. Policja nas eskortuje po zezwoleniu trasą. I zameldowana, umówiona i tak dalej, i tak dalej. I w przeciwnym kierunku policja też eskortuje gabaryt. I brakuje metra, żeby się minąć. Co w takich sytuacjach? No generalnie to po prostu jak dąży się do tego, żeby jak najszybciej rozwiązać problem, czyli tam, gdzie jest prostsze cofanie, to po prostu ta strona cofa. No w tym przypadku to my jedziemy do przodu, bo tyle co wyższy wypadliśmy z jakiejś wioski, z takich mega zakrętów slalomowatych, no i też jesteśmy więksi. Nie wiadomo czy ciężsi, ale na pewno więksi. Więc w najgorszym przypadku oni mają 3 km do krzyżówki, więc spokojnie, choćby to 3 km cofać, to prosto droga nie ma problemu. Jest problem, no. Czyli jeden i drugi konwój był zameldowany, tylko z tego co zrozumiałam. Policja się nie dogadała, dlatego takie problemy wychodzą. No to ja tak też zrozumiał, że jedna tutaj lądowo, a jedna autostradowo, ja? Dokładnie, a oni nie mają, wiesz, takiego połączenia między sobą, to jest jakby dwie osobne policje. Co, oni chyba rzeczywiście 3 km będą cofać, co? Nie, tu już jest to skrzyżowanie, wiesz? A, to spoko, nie ma tragedii. To dobrze mi tam zaglądaj, a nie powinno być żadnego problemu, bo tu jeszcze wyłożono ta kostka, wiesz? A, mi się cofie, dobra. Lewo na links, passt. Links passt. Rechts sieht auch gut aus, ganz weiter. So, ganz weiter. Links passt, rechts passt. Auf circa 10 cm links. Weiter, 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 weiter. Bisschen nach rechts. Ivona, bisschen nach rechts. Du musst noch so ein Stück rüber. Ja, Okej, Du hast also noch so viel Pflaster. ja. Jo, weiter, 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 ja, so sieht gut aus. Circa 3 cm, ganz weiter, 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 das passt, weiter, 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 bis vorbei. So, nach links, nach links, ja, genau, weiter, 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 nochmal nach links, so, jetzt nach rechts, jo, ist gerade, ganz weit. So langsam, 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 langsam. Jetzt zur Bio3 weg, ganz weiter. Links passt, weiter. Jeszcze gleich pół godziny. So, Polizei, weiter, weiter. So, Polizei vorbei, weiter. Ja, że to była z lewej strony ta kostka jeszcze wyłożona za asfaltem, nie? No, ale to ja widziałam, że ty tak jechałeś, to tak się przechylało. Jak ja poczułam, że mi się też tak przychyla, to się osrałam. Nie, no to jakiegoś przechyłu nie było do tego. Najwięcej strachu to było, żeby zapresję nie wypuścić na prawo, żeby to nie siadło, nie? W tym poboczu. No, Ale Iwona, kto jak nie my to zrobi, no? nikt. So, links passt, oder rechts passt. Ganz langsam weiter. Nie jesteśmy na miejscu, ja w międzyczasie jak czekaliśmy na policję na zjeździe, złam makijaż, już założyłam krem. Jestem prawie, że gotowa do spania. O, pasuje, tak samo przechodzi bez problemu. Ciasna brama. So, links ist der Platz, rechts ist auch Platz. Das sieht gut aus. Langsam weiter, links passt, rechts passt. No to bist dran. Jestem wstawać za tobą czy obok ciebie? No nie wiem, jak tam chcesz, jeden. Dobra.
No dobrze. Zobaczymy tacho. Ciutko. Pauza już leciała. I co muszę tylko podpisywać pilotom, będzie tyle. Ale ten Volvek spracowany, patrzę. Ciężko pracował. Dobry, no i dojechaliśmy szczęśliwie, więc teraz już czekamy na rozładunek. Pasuje przygotować ładunek zestaw do rozładunku. Dużo się nie nawywija, bo tak naprawdę mogę tylko gabarytki poskładać. Ja oczywiście mogę odwrócić w ten sposób, ale raz, że to chamsko wygląda, dwa, że z tego co zauważyłam, to się spalanie podnosi i ma to sens, bo jednak jak się ma takie 4 poprzeczki stopniowo na podłodze, no to będzie nie hydraulika, tylko aerodynamikę psuć. No więc podskładam sobie gabarytki, ściągnę jeden łańcuch na wyhamowanie, tak żeby zostało dalej 6. No i w sumie to tyle, bo nie wolno odpinać ładunku wcześniej niż dopiero na miejscu rozładunku ze względu bezpieczeństwa. Nie wolno jeździć z niespiętym ładunkiem, bo to się może skończyć ładunkiem na boku. Więc nie ma się co śpieszyć, bo kto późno, nie wiem jak to się mówi, to nie to. Nie wiem, ale idziemy podpinać gabarytki. No i to już tyle na teraz, więcej nic nie mogę zrobić. Trzeba czekać na rozładunek, sobie się uzbroić w odblaski, w kakakaski i się rozładować. Łańcuchy później. Będzie śniadanko. A co będzie na śniadanko? Będzie to, co na śniadanie nieraz najlepiej wchodzi. Parówki 4. Tak. A wy wolicie musztardę czy ketchup do parówek? Miałam. Jeśli muszę wybierać, to musztardę, ale najbardziej to ketchup i musztarda. Państwa, lecimy dalej. Z powrotem na załadunek, kolejny, to na pusto jedziemy. I to jest coś, co jest wspaniałe w transporcie specjalistycznym, mianowicie, że się jeździ pusto pełno. Ja wedle papierów na stałym zezwoleniu w tej chwili, gdybym chciała coś zabrać, nawet do Polski, żeby cokolwiek zabrać, no to mogę zabrać wedle papierów 3 tony. Bez dodatkowego zezwolenia. Tak po prostu pokazuje. Czekajcie, po sobie jestem trochę blisko lewej strony. A przed sobą mam ciężarówkę. Tak za chwilkę wywinę, to ino raz. I skrzynki nigdzie nie popłyną. No dobrze, czyli to by było tyle w tym odcinku. Dziękuję za oglądanie. I widzimy się w kolejnym, bo mam kolejne zlecenie. Się mega cieszę. Ten sam ładunek, więc znowu nic nie zobaczycie w ładunku, ale słuchajcie. No niby się jeździ dla ładunku, ale ostatecznie, byście widzieli na filmie cały czas tylko ładunek, no to co wam z tego, nie? Chyba ważniejsze jest to, co się dzieje po trasie. Chociaż ten ładunek by fajnie wyglądał, tak uzupełnił transport. Nie ma co się oszukiwać, no ale to nic. Lepiej, żeby był ładunek, którego nie wolno niż pokazywać, niż żeby nie było ładunku wcale. No więc dziękuję wam za uwagę. No i co? No tu jest fajna taka linia, że mogę sobie sprawdzić, czy mi naczepa idzie równo. Idzie równo, pięknie. Dobry goldhoferek. To teraz jeszcze raz dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. A pamiętajcie o subskrypcjach. Bo mi cały czas statystyki kanału pokazują, że 70% oglądających nie ma subskrypcji. Subskrypcje są darmowe. Chyba że chcecie mi postawić kawę, albo piwo, albo obiad, no to możecie dołączyć do grona, którzy mają to taką jakby wspierającą
subskrypcje. Tam jest taki przycisk, że można wspierać, więc zapraszam, bo widzę, że jest jakaś taka straszna chęć właśnie przelewania mi pieniędzy, która objawia się tym, że co niektórzy fałszywym kontom podszywającym się pode mnie przysyłają grube pieniądze. Więc jeżeli już macie komuś oszukującym wysyłać grube pieniądze, to weźcie, wyślijcie mi te pieniądze. Ja kupię sobie paliwo do Volvega. Piszą do mnie ludzie non-stop, że na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, wszędzie, że komuś przylali w ramach jakiejś karty fan klubu lub coś w tym stylu, który twierdził, że jestem mną, a to nie byłam ja. 500 euro, 800 euro, 1000 euro, 2000 euro na paliwo. Więc naprawdę, jeżeli nie macie co z tymi pieniędzmi robić, ja je przygarnę. A ja jestem tutaj na kanale Iwona Blecharczyk, gdzie jest 1 000 000 subskrypcji. I jeszcze tak ja już na koniec przedłużam. Jak się zastanawiacie, które konto jest prawdziwe, a które fałszywe, to jest tylko jeden sposób na to, żeby sprawdzić, czy to ja do Was piszę, a ja raczej nigdy nie piszę, bo słuchajcie, ja pracuję, no, a jest kilka milionów obserwujących, no nie da rady, nie? To nie matematykuję. No więc po pierwsze to ja nigdy do nikogo nie piszę, więc jak ktoś dopisze do Was jakieś konto, które jest niby Iwona Blecharczyk i są moje zdjęcia, to już nie jestem ja, ale jakby tam bardzo twierdziło, że to jestem jednak ja, bo coś tam, no to trzeba zobaczyć, ile dane konto ma obserwujących. Więc ja Wam teraz mówię, ile obserwujących jest na moich kontach na poszczególnych platformach. Po pierwsze, czekajcie, biedne oponki, o Jezu, te krawężniki takie wysokie to zrobili i tak trochę doparłam. Całe szczęście są takie ścięte te krawężniki, więc tak po skosie wjechało, a nie ostro, ale i tak boli. No, więc na YouTubie jest 1 100 000, powiedzmy, że 1 040 000, czy nie, albo 1 100 000 subskrypcji, coś takiego. W każdym razie na YouTubie to musi być 1 000 000. Teraz na Facebooku. Na Facebooku jest w tej chwili 1 000 000 i około 40 000 obserwujących. Jeżeli konto ma 20 000 obserwujących, 5 tysiąc, to nie jestem ja. To ktoś, kto kradnie moje treści, moje zdjęcia i publikuje i tyle. To nie jestem ja. Jeżeli konto na Facebooku do Was pisze, co ma mniej niż 1 000 000 obserwujących, to jest oszust. Próbuje wyłudzić pieniądze. Na Instagramie w tej chwili jest bodajże 372 000 obserwujących. Jeżeli pisze do Was konto, które na Instagramie ma kilkadziesiąt, kilkaset, kilka tysięcy obserwujących, to jest fałszywe konto. To nie jestem ja, to się ktoś podszywa. Absolutnie nie ja. I ostatecznie na TikToku. Na TikToku tam jest też strasznie dużo kont podszywających się pode mnie. Na TikToku moje konto ma 1 700 000 obserwujących. Jeżeli pisze do Was konto, które ma 1000, 2000, 50 000 obserwujących, to nie jestem ja. Moje konto ma 1 700 000 obserwujących i to jest jedno, jedyne. Ja nie mam żadnych prywatnych kont, ani nic w tym stylu. No i jeszcze ostatecznie jest LinkedIn, więc ja na LinkedInie mam bodajże 9 000 obserwujących i to też jest moje oficjalne konto Imagination Group. Więc 9 000 i tyle, nic innego. Tak to tylko tutaj zostawiam. Mam nadzieję, że rozwiałam wątpliwości. Nie dajcie się oszukać, a jak bardzo chcecie mi przelać pieniądze to ja bardzo chętnie je przyjmę. Na przykład tutaj na YouTubie jest opcja wspierania kanału. Oczywiście wcale nie musicie i tam są takie opcje typu, wiecie, $1, $2 czy coś w tym stylu, więc to są dalej symboliczne kwoty. Więc żeby nie było, że ja Was tutaj teraz naciągam. Chcecie, płacicie, stawiacie kawę, nie chcecie, jest wszystko ok. Nikt Was do niczego nie zmusza, aczkolwiek jak oglądacie, a nie subskrybujecie, to jednak zapraszam do subskrypcji, będzie mi miło. A tymczasem ja gazuję. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No i to już tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał, jeśli tego jeszcze nie robicie. To jest darmowe. A teraz szczególne podziękowanie dla wspierających ten kanał. Aaron Lada, Ariel Karp, Matthias Kunkel, Manu Sisivip i Michał Chojnacki. Dzięki.